Sytuacja naszych pomidorów obecnie jest inna. Na początku okresu wegetacyjnego wykazywały one duże zapotrzebowanie na azot, a teraz potrzebują dużo wapnia i potasu, aby uniknąć m.in. suchej zgnilizny wierzchołkowej, dlatego żadne inne składniki pokarmowe nie są tak ważne dla prawidłowego ich rozwoju. Przyszedł czas budowania zarówno plonu, jak i przyrostu masy owoców. Bardzo ważne jest teraz uzupełnienie tych niedoborów. Wapń, dzięki któremu zapobiegniemy suchej zgniliźnie wierzchołkowej, i potasu, którego roślina w tym momencie potrzebuje najwięcej, ponieważ jest on odpowiedzialny za wybarwienie owoców, ich pękanie, a także za żółknięcie liści i obłamywanie gron. Jedna z poprzednich moich porad dotyczyła tego dość często spotykanego problemu, dlatego teraz chciałabym go Wam przypomnieć. Zapraszam do obejrzenia. Jaka jest przyczyna zgnilizny wierzchołkowej pomidorów i jak się jej pozbyć? Odżywka wapniem pod korzeń powoduje, że system korzeniowy niesie go w pierwszej kolejności do stożka wzrostu, ponieważ jest to priorytet rośliny, gdyż głównym jej celem jest to, aby przedłużyć i wspomóc dalszy jej rozwój. Gdy go zasili, zaspokaja potrzeby liści. Dopiero w trzeciej kolejności zasilane są owoce. Z reguły dla nich już go nie starcza lub pozostało bardzo mało. Jednak one w czasie, gdy rosną, potrzebują go bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Pępek pomidora jest to miejsce, gdzie rósł kwiatek. Mówimy o owocu. Wszystko zaczyna się w tym miejscu, na początku na zielonych pomidorach. Stopniowo zmienia on kolor, ale w miarę jak rośnie, to piętno się powiększa, dlatego nazwali go suchą zgnilizną wierzchołkową. Płód po prostu nie dostaje wystarczającej ilości wapnia i dlatego występuje to zachorowanie. Co zrobić, aby szybko uporać się z tym problemem? Musimy uzupełnić jego niedobór. Ale jak tego dokonać? Wiele osób pyta, czy można opryskiwać liście. Oczywiście, że można, a nawet trzeba. Jest to jeden z wariantów. Zaczynamy opryskiwać liście. Musimy wziąć 10 do 15 gram saletry wapniowej na 10 litrów wody. Niektóre osoby, aby przyspieszyć cały ten proces, zwiększały tę dawkę. To błąd. Dlatego zwracam Wam uwagę na dokładne proporcje. I co się dzieje? Porządnie opryskujemy liście i one szybko to przyjmują. Rośliny wchłaniają składniki pokarmowe przez liście dzięki dyfuzji. Niektóre owoce nie mają tej możliwości, ponieważ mają cienką skórkę i nie mają takich porów, czyli szparek, przez które to by wchłaniały. I dlatego efektów dla płodów z tych opryskiwań niestety, ale nie będzie. Więc co my musimy zrobić? Opryskujemy i tym zaspokajamy potrzeby zarówno stożka wzrostu, jak i wszystkich liści. One już mają tyle wapnia, ile tylko mogły przyjąć. Więcej nie dały rady. I dlatego system korzeniowy już im więcej podawać go nie będzie. I wówczas dopiero wszystko, co on podaje do góry, ominie je i pójdzie bezpośrednio w płody. Owoce zaczną go dostawać, ale aby miały go w wystarczającej ilości, musimy dostarczyć wapń pod każdy korzeń w proporcji 1 gram saletry wapniowej pod każdy krzak. Jak to zrobić? Jeśli jest upalna pogoda, to każdy dorosły krzak musi zostać podlany 5 litrami wody. A więc wlewamy do konewki 5 litrów wody, dodajemy 1 gram saletry wapniowej, dokładnie mieszamy i wlewamy pod krzak. Robimy to tyle razy, ile mamy po prostu krzaków. I wówczas ten 1 gram saletry od razu pójdzie w płody. Chciałabym dodać, że aby krzaki dobrze owocowały, musi być zachowana równowaga pomiędzy dostarczaniem im wapnia i potasu. Potas, aby nie żółkły liście, nie obłamywały się grona i nie pękały pomidory na krzaku. Po drugie, pomidory to ogromna ilość potasu, więc dużo go potrzebują na etapie wzrostu. Wapń zapobiega suchej zgniliźnie wierzchołkowej. W jakich proporcjach?
0,7:1, czyli jeżeli dajemy 1 kg potasu, to musimy dodać 0,7 kg wapnia. Trzeba o tym pamiętać. Jeżeli będziemy podawać tylko potas, to owoce będą pięknie rosły, ale przy braku wystarczającej ilości wapnia nastąpi opisana powyżej sucha zgnilizna wierzchołkowa.